Dzień dobry moi drodzy. Przychodzę do Was dlatego, że ostatnio mówiłam Wam o książce baby Maszy Mikrodozowanie muchomora czerwonego. I dowiedziałam się z jednego z komentarzy, że jak ja mogę propagować książki jakiegoś starego szamana. Uśmiałam się. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeśli już, to propagowałabym książkę starej szamanki. Dlatego, że baba Masza jest kobietą. To primo. Secundo, albo po pierwsze primo i po drugie primo, jak niektórzy mówią, nie jest stara. No, stara to jest pojęcie względne. No, niektórzy mogą powiedzieć, że ja też jestem stara, a nie jestem i się taka nie czuję. Dlatego, że nie jest to stara kobieta, tylko kobieta taka w pełni sił. Tercio, czy po trzecie primo, nie jest to szamanka, tylko moi drodzy, baba Masza jest naukowcem. Jest naukowcem, ma dwa kierunki. Jest doktorem nauk medycznych i ma licencjat z inżynierii chemicznej. Czyli w tym temacie, w temacie badania związków czynnych w muchomorze i w temacie wpływu ich na nasze zdrowie, nie ma chyba bardziej kompetentnej osoby. Mało tego, z tej medycyny ma dwie specjalizacje. Jest pediatrą i jest ginekologiem położnikiem. Nie zostaje się pediatrą przypadkowo. Trzeba kochać dzieci i trzeba mieć na względzie dobro tych dzieci. I gdyby jakiekolwiek były przesłanki czy wątpliwości odnośnie wpływu Amanity muscarii na nasze zdrowie, oczywiście w określonych warunkach i o określonym dawkowaniu, no tego już nie będę dolarek przebiegł, powtarzać milion razy, ale gdyby były jakiekolwiek zagrożenia i wątpliwości, to właśnie patrząc przez pryzmat swojej specjalizacji i dzieci, na pewno nie zostałyby przez babę Maszę opublikowane, ani nie zostałaby napisana ta książka. A książka powstała na bazie badań na 3000 ochotników, którzy poddali się właśnie tym badaniom. Także jeżeli ktoś sądzi, że ta książka jest sensacyjnym jakimś zbiorem anegdot czy legend, czy ktoś sobie ją napisał z nadkociołka w dalekiej Syberii, oczywiście nie mam nic przeciwko, bo tam ta mądrość ludowa, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju substancje naturalne, jest naprawdę bardzo duża, ale to też, jeżeli sięgniecie po to i będziecie tego oczekiwać, to będziecie rozczarowani, dlatego że tam są analizy, wykresy, dane, tam wszystko w tej książce się znajduje. Jeśli nie wiecie, jak ona wygląda, to ona wygląda tak. Tutaj Wam ją zamieszczę. I to nie jest taka pozycja, jak wielbiona książka Waldemara Borowskiego Święty Grzybuk, o której już wspominałam, gdzie faktycznie on koncentruje się na takich szamańskich rytuałach związanych nie tylko zresztą z grzybami, ale z różnymi innymi substancjami. Nie wiem, bo nie doczytałam jej do końca, bo mnie nie do końca interesują takie rzeczy. Jak będę miała czas, to w ramach rozrywki to dokończę, ale póki co mam dużo innych rzeczy na głowie. Dla ludzi, którzy się takimi historyczno-socjologicznymi jakimiś rzeczami zajmują, to może jest atrakcyjna pozycja. A dla mnie nie do końca. Mnie bardziej interesuje ta książka. Także ja Wam polecam, niezależnie od tego, czy sięgacie, czy chcecie sięgnąć, czy sięgnęliście po muchomora, czy nie, po prostu, żeby wiedzieć. Pamiętajcie, że ta wiedza jest chlebem naszego życia. Ona nas karmi. Karmi nasz mózg przede wszystkim, a to na pewno każdemu z Was wyjdzie na dobre, dlatego że my
No jest taka nasza przypadłość, że my się odzywamy, nawet jeżeli nie mamy bladego pojęcia na jakiś temat, tak? I tutaj jest przykład tego. No najpierw trzeba sprawdzić na litość boską. Ja się już też spotkałam parę razy, że ktoś mi mówił, ja prezentowałam Nawłoć Pospolitą i miałam komentarze, wypisuję się z tego kanału, bo pani pokazuje złe rośliny, pani nie wie, co to jest Nawłoć Pospolita. No akurat tak się składa, że wiem, bo moja babcia mi zawsze powiadała, dziecko, możesz mieć inne zdanie, nawet możesz głosić wywrotowe teorie, w sprzeczności do wszystkich, płynąć pod prąd, czasami mi się zdarza, ale jeżeli coś powiesz albo napiszesz, to przekonaj się najpierw po stokroć, że masz rację, albo chociaż szansę na tę rację, na manie tej racji, dlatego że w przeciwnym razie wyjdziesz na idiotkę. I coś w tym jest. Także zachęcam Was do tego, żebyście jak piszecie, komentujecie, odzywacie się w jakikolwiek sposób, nie tylko na moim kanale, po prostu sprawdzali niektóre rzeczy. A ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi, otoczeni miłością, kochani i kochajcie. A my Was pozdrawiamy z Dolarkiem, gdzieś tam popędził. Ale to nic, zimno dzisiaj jest ranek, zimno, ale tak rzeźko też jest potrzebny dla człowieka. Obudzimy się, pospacerujemy i będziemy zdrowi. Pa, pa!